Witajcie. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co wywołuje jednocześnie fascynację i przerażenie. Czy to, co znamy jako koniec, jest naprawdę końcem? Czy może istnieje coś więcej, coś, co czeka na nas po drugiej stronie? Te historie, które usłyszycie, zmieniają sposób patrzenia na wszystko, co uważamy za rzeczywiste. Opowiem wam o ludziach, którzy doświadczyli czegoś niezwykłego, o kontakcie z innym światem, pełnym piękna, tajemnic, ale i mrocznych stron. To nie jest fikcja, to świadectwa, które mogą obudzić w nas wiarę, nadzieję, a może i strach. Zostańcie ze mną do końca, bo to, co usłyszycie, może być najważniejszą rzeczą, o jakiej kiedykolwiek pomyśleliście. Jeśli ten temat was porusza, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał i polubcie film, żebyśmy mogli razem odkrywać kolejne sekrety tego, co czeka po naszej ziemskiej podróży. Zaczynamy. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co naprawdę dzieje się, gdy opuszczamy tę ziemską rzeczywistość? To pytanie nurtuje ludzkość od wieków, ale dziś mamy okazję zajrzeć głębiej, dzięki badaniom i świadectwom niezwykłych ludzi. Poznajcie profesora religioznawstwa Stafforda Bettiego, wynalazcę Olivera Lodge'a, pianistkę Elisę oraz naukowca Wernera Schillera, postacie, które rzuciły nowe światło na tę zagadkę. Stafford Betty, autor licznych prac na temat istnienia życia poza granicami, uważa, że nasze tradycyjne wyobrażenia o zaświatach są mocno przestarzałe. Według jego badań świat, który czeka na nas po tej ziemskiej wędrówce, to nie mistyczna pustka czy abstrakcyjny obłok. To rzeczywistość, która w wielu aspektach przypomina nasz obecny świat z miastami, dolinami, domami i społecznościami. Wyobraźcie sobie miejsce, które jest jednocześnie znajome i nieskończenie piękne, gdzie życie toczy się dalej, ale na zupełnie innych zasadach. Oliver Lodge, wybitny wynalazca i naukowiec, również wierzył, że ten inny świat istnieje. Po tragicznej utracie syna poświęcił swoje życie na poszukiwanie dowodów, które mogłyby to potwierdzić. Jego odkrycia pokazują, że świat ten może być znacznie bliżej nas niż sądzimy. Elisa, utalentowana pianistka po stracie swojego syna, Leslie'ego odkryła zdolność nawiązywania kontaktu z nim poprzez automatyczne pisanie. Dzięki jej relacjom możemy spojrzeć na zaświaty jako na miejsce, które daje ukojenie i możliwość dalszego rozwoju, zarówno duchowego, jak i intelektualnego. A Werner Schiller, naukowiec i badacz doświadczeń bliskich końca życia, był przekonany, że świat fizyczny to tylko jeden z wielu wymiarów naszego istnienia. Analizując relacje ludzi, którzy zetknęli się z tą granicą, zauważył, że świat ten jest jednocześnie piękny i przerażający, w zależności od stanu duszy. To wszystko składa się na obraz innej rzeczywistości, która nie jest abstrakcją ani snem. To miejsce, w którym życie toczy się dalej, oferując każdemu możliwość rozwoju i zrozumienia, choć nie dla wszystkich w równym stopniu. I właśnie o tym miejscu porozmawiamy w dalszej części filmu. Pozwólcie, że opowiem wam historię, która jest jednocześnie pełna bólu i nadziei. Oliver Lodge był wybitnym naukowcem, znanym z przełomowych wynalazków w dziedzinie radiokomunikacji. Jego autorytet w środowisku naukowym był niepodważalny, ale niewielu wiedziało, że Lodge od dawna interesował się zjawiskami, które wykraczają poza naszą fizyczną rzeczywistość, takimi jak telepatia czy kontakt z innym światem. To właśnie tragedia, która dotknęła jego rodzinę, skierowała go na tę drogę z jeszcze większym zaangażowaniem. W trakcie I wojny światowej Oliver stracił swojego ukochanego syna, Raymonda. Ten cios był dla niego niemal nie do udźwignięcia. W bólu i rozpaczy Lodge znalazł pocieszenie w wierze, że ziemska wędrówka Raymonda to nie koniec, a jedynie przejście do nowej formy istnienia. Na tym etapie pojawiła się Kathryn Kenneth, kobieta o niezwykłym darze zdolności do automatycznego pisania. Dzięki niej Oliver mógł nawiązać kontakt z synem. Pierwsze wiadomości od Raymonda brzmiały zbyt szczegółowo, by można je było uznać za przypadek. Raymond wymieniał imiona swoich braci, dokładną datę swoich urodzin, a także wspominał o piosenkach, które były szczególnie bliskie sercu jego ojca. Każdy drobny detal wzmacniał przekonanie Olivera, że te przekazy są autentyczne. Ale to, co najbardziej poruszało,
to opis świata, w którym Raymond się znajdował. Według niego zaświaty są podzielone na poziomy duchowego rozwoju. Każda dusza zajmuje miejsce, które odpowiada jej duchowej dojrzałości. Sam Raymond znajdował się na 3. poziomie. W tym świecie nie ma chorób ani fizycznych ograniczeń. Każdy cieszy się doskonałym zdrowiem, a wszelkie braki, nawet te cielesne, są całkowicie naprawiane. Co więcej, komunikacja w tym świecie odbywa się w sposób niezwykły poprzez myśli i emocje. Nie ma tam bariery językowej, nieporozumień czy niedopowiedzeń. Raymond opowiadał, że życie w zaświatach to nie stagnacja, ale nieustanna możliwość duchowego i intelektualnego rozwoju. Każda decyzja, każdy wybór wpływa na to, jak dusza się rozwija i czy jest gotowa, by przejść na wyższe poziomy. Ta historia Olivera i Raymonda to dowód na to, że nasza więź z bliskimi nie kończy się w momencie, gdy opuszczają oni tę ziemską rzeczywistość. To także przestroga, że wszystko, co robimy tu i teraz, ma znaczenie nie tylko dla nas, ale i dla tego, co czeka nas dalej. Wyobraźcie sobie stratę, która rozdziera serce na milion kawałków. Stratę dziecka, które było całym waszym światem. Elisa, utalentowana pianistka, i jej mąż, prosty, ale pełen ciepła ogrodnik, przeżyli coś, czego nikt nie powinien doświadczyć. Ich ukochany syn Leslie odszedł po ciężkiej chorobie. Świat, który znali, rozsypał się na ich oczach. Każdy dzień był przepełniony pustką i bólem, a każdy wieczór przypominał o stracie, której nie mogli zapełnić. Elisa, szukając ukojenia, usłyszała o automatycznym pisaniu, technice, która pozwala na nawiązywanie kontaktu z bliskimi, którzy już nas opuścili. Przez wiele dni siadała samotnie przy stole z kartką papieru i piórem w dłoni, licząc na choćby najmniejszy znak od swojego syna. Cisza była przerażająca. Dopiero gdy do jej prób dołączył mąż, wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. Wiadomości od Lesliego zaczęły napływać wyraźne, pełne szczegółów i miłości, której nie sposób było podrobić. Przez 15 lat te przekazy były dla nich promykiem nadziei, pomagając przetrwać najciemniejsze chwile. Dzięki Lesliemu Elisa i jej mąż dowiedzieli się, że świat, w którym teraz żyje ich syn, jest pełen harmonii, ale i wyzwań. Leslie opowiadał, że zaświaty są podzielone na sfery, a każda z nich odpowiada poziomowi duchowego rozwoju. Dusze, które są bardziej zaawansowane, zamieszkują wyższe sfery, gdzie rozwój duchowy i edukacja są nieustannym procesem. Dla Lesliego życie w tej nowej rzeczywistości było pełne możliwości wzrastania, ale nie było przymusu. Wszystko zależało od decyzji i chęci. Jednak Leslie nie unikał mroczniejszych stron tego świata. Opowiadał o sferach spowitych gęstą, nieprzeniknioną mgłą, miejscach przeznaczonych dla dusz niedojrzałych duchowo, które wciąż tkwią w błędach i cierpieniu. Te obszary były pełne bólu, ale także nadziei. Wysoce rozwinięte duchy regularnie schodziły do tych sfer, by inspirować ich mieszkańców do poprawy, pokazując im, że odkupienie jest możliwe. Leslie przypominał swoim rodzicom, że miłość i troska o innych są kluczem do szczęścia, zarówno tutaj, jak i tam. Te wiadomości były dla Elisy i jej męża niczym listy z innego świata, dowód, że więź między rodzicami a dzieckiem nigdy się nie kończy i że choć tęsknota boli, jest ona tylko chwilowym rozdziałem w dużo większej historii. To, co nazywamy rzeczywistością, może być jedynie cieniem prawdziwego istnienia. Werner Schiller, wybitny fizyk, całe swoje życie poświęcił badaniu granic ludzkiego doświadczenia. Był przekonany, że świat fizyczny, który znamy, to tylko jedna z wielu form bytu, a życie, jakie prowadzimy tutaj, jest zaledwie preludium do czegoś znacznie większego. Schiller często analizował relacje osób, które przekroczyły granice życia i powróciły, dostarczając nam opowieści pełnych zarówno piękna, jak i grozy. Jedną z takich historii jest relacja Artura Forda. Opowiadał on, jak w pewnym momencie znalazł się poza swoim ciałem i unosił nad własnym łóżkiem szpitalnym. Zamiast strachu poczuł niezwykły spokój, a jego wzrok przyciągnęła zapierająca dech w piersiach zielona dolina. Ta dolina tętniła życiem.
Widział ludzi, których znał za ich ziemskiego życia, choć ich wygląd był inny. Starsi stali się młodsi, dzieci, które odeszły zbyt wcześnie, były dorosłe. Ford wspominał, że nie wszyscy jego bliscy byli obecni w tej dolinie. Później zrozumiał, że znajdowali się w innych, niższych sferach. Arthur opisał także miejsce przypominające ogromny budynek, w którym istoty duchowe oceniały jego życie. Nie był to osąd pełen potępienia, raczej analiza, co zrobił dobrze, a co mógł poprawić. Kiedy decyzja zapadła, Ford poczuł szarpnięcie i nagle wrócił do swojego ciała pełnego cierpienia. To doświadczenie zmieniło jego życie na zawsze, ukazując, że nasz ziemski czas to tylko jeden z etapów istnienia. Ale nie wszystkie historie są pełne światła i spokoju. Howard Storm, profesor sztuki, przeżył coś, co mrozi krew w żyłach. Po opuszczeniu ciała znalazł się w ciemnym, nieprzeniknionym miejscu. Usłyszał głosy, które początkowo były łagodne, lecz szybko zmieniły się w złowieszczy śmiech. Był otoczony przez istoty emanujące czystym złem, próbujące go zdominować. Howard wspominał, że czuł się kompletnie bezsilny, ale w momencie największego przerażenia przypomniał sobie o wierze, której kiedyś był częścią. Wewnętrzne zrozumienie i modlitwa stały się dla niego ratunkiem. To one pozwoliły mu powrócić do swojego ciała i rozpocząć nowy rozdział życia z zupełnie innym spojrzeniem na istnienie. Te historie pokazują, że doświadczenia bliskie granicy życia są różnorodne, od pełnych spokoju i piękna pomrożące krew w żyłach. To, co je łączy, to fakt, że każda z nich jest przypomnieniem. Nasze życie tutaj ma znaczenie. To, jak traktujemy innych, jaką drogę obieramy, wpływa nie tylko na naszą codzienność, ale też na to, co czeka nas dalej. Wybór należy do nas. Kiedy patrzymy na życie, jakie prowadzimy tutaj, na tej ziemi, często skupiamy się na codziennych obowiązkach, na troskach, które wydają się ogromne, a przecież są tylko chwilą w dużo większej historii. Wszystkie te opowieści, które usłyszeliście o Oliverze i Raymondzie, o Alice i Leslim, o Fordzie i Stormie, przypominają nam jedno. Nasze ziemskie życie to zaledwie początek. Ale to, jak je przeżywamy, ma ogromny wpływ na to, co czeka nas później. Miłość to właśnie ona wydaje się kluczem. Nie miłość egoistyczna czy warunkowa, ale ta prawdziwa, bezinteresowna troska o innych. Pomagając, dzieląc się dobrem, wzrastamy duchowo i przygotowujemy się na coś więcej. Tak samo ważny jest rozwój, zarówno duchowy, jak i intelektualny. Każda decyzja, jaką podejmujemy tutaj, kształtuje nasze miejsce w tym innym, niewidzialnym świecie. I choć wielu z nas boi się tego, co nieznane, wszystkie te świadectwa pokazują, że to nie jest koniec. To, co nazywamy przejściem, jest tak naprawdę bramą do nowego etapu istnienia. Tam nie liczy się bogactwo, władza czy tytuły. Liczy się tylko stan naszej duszy, to kim byliśmy tutaj i jakie decyzje podejmowaliśmy. Więc pamiętajcie, każda chwila tutaj ma znaczenie. Kochajcie, pomagajcie, rozwijajcie się, bo życie, które znamy, to tylko początek. I choć przyszłość może wydawać się tajemnicza, to, jaką będzie, zależy od was. Właśnie teraz, w tej chwili, to już wszystko na dziś. Jestem ciekawy, co myślicie o tych historiach. Czy wierzycie, że to, co dzieje się po zakończeniu naszej ziemskiej wędrówki, zależy od naszych wyborów tutaj? A może macie własne doświadczenia lub przemyślenia na ten temat? Podzielcie się nimi w komentarzach. Chętnie je przeczytam i być może omówię w przyszłych materiałach. Jeśli ten film was poruszył, jeśli czujecie, że temat jest ważny, koniecznie zostawcie łapkę w górę. To dla mnie znak, że chcecie więcej takich treści. No i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Przed nami jeszcze wiele niezwykłych opowieści i tematów, które z pewnością was zaintrygują. Dziękuję, że byliście ze mną. Życzę wam wszystkiego dobrego, spokoju i miłości w waszym życiu. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Drodzy słuchacze, jeśli podobał wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z was, którzy nas oglądają,
jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.